Cześć. Od 10 lat biegam, głównie na dystansach od 5 km do półmaratonu, a od roku trenuję kettlebell. Te treningi odbywają się 2 razy w tygodniu. Oczywiście technika cały czas jest dla mnie wyzwaniem, ale widzę pozytywny wpływ tych treningów na moją formę biegową. Szczególnie było to widać po zimie, kiedy porównując swoje wyniki do poprzednich lat, na przykład na parkranie, miałem dużo lepsze czasy. Dodatkowo na półmaratonie warszawskim pod koniec marca udało mi się nieznacznie poprawić moją życiówkę o 3 sekundy, ale zwykle takie życiówki wpadały mi na jesieni po sezonie, październik, listopad. Jak wiecie, też interesuję się sztuczną inteligencją i w darmowym narzędziu Notebook Google LM wygenerowałem materiał właśnie o tym, jak treningi kettlebell wpływają na formę biegową. Zapraszam do obejrzenia tego materiału i również do pobawienia się tym narzędziem. Link do tego narzędzia znajdziecie w komentarzu. Myślę, że jest to ciekawe narzędzie o wielu zastosowaniach. Witam w kolejnym materiale. Dziś przyjrzymy się, jak ten niepozorny, żeliwny ciężarek może okazać się tajną bronią w arsenale każdego, kto biega. Każdy biegacz chyba zna to uczucie uderzenia w ścianę, kiedy mimo kolejnych kilometrów postępy po prostu stają w miejscu. Niezwykle frustrujące, prawda? Więc dokłada się kolejne kilometry, inwestuje w nowe buty, a rekordy życiowe ani drgną. To jest właśnie ten klasyczny biegowy płaskowyż. Taki moment, w którym strategia więcej tego samego po prostu, przestaje działać. No dobrze, a co jeśli rozwiązanie tego problemu wcale nie leży na ścieżce biegowej? Że klucz do przełomu jest gdzieś indziej? Przechodzimy do pierwszej części – biegowy płaskowyż. Zobaczmy, dlaczego samo dokładanie kilometrów to często ślepy zaułek. Cały problem sprowadza się do tego, że bieganie to, bardzo powtarzalny ruch. Zawsze do przodu w jednej płaszczyźnie. No i efekt jest taki, że pewne grupy mięśni pracują na okrągło i stają się super silne, a inne są praktycznie pomijane. To jest niestety prosta droga do poważnych nierównowag w ciele. I to prowadzi nas do kolejnego punktu. Gdzie leży to niewykorzystane źródło mocy? Zobaczmy, które mięśnie są najczęściej zaniedbywane w treningu biegowym. Ta tabela idealnie to pokazuje. Bieganie dystansowe, jasne, buduje siłę, ale głównie z przodu nóg, mięśnie czworogłowe, zginacze bioder. A tymczasem prawdziwy silnik biegacza, czyli cała tylna taśma, pośladki, mięśnie dwugłowe, razem z korem, czyli mięśniami tułowia, pozostają w tyle. I właśnie ta dysproporcja jest główną przyczyną stagnacji i, co gorsza, kontuzji. A więc kluczem staje się aktywacja tych mięśni, które bieganie zupełnie pomija. I tu, moi drodzy, do gry wkraczają kettlebells. One zmuszają do pracy brzuch, pośladki i, co ważne, angażują też górne partie ciała, pomagając przywrócić tę fundamentalną równowagę. No to przejdźmy do konkretów. Rozwiązanie. Czas zobaczyć, co tak naprawdę sprawia, że kettlebell jest wręcz idealnym narzędziem dla biegaczy. I teraz uwaga, bo ta liczba naprawdę robi wrażenie. Badanie przeprowadzone przez American Council on Exercise wykazało coś niesamowitego. Zaledwie 2 treningi z kettlami w tygodniu, i to przez 8 tygodni, zwiększyły siłę mięśni core aż o 70%. 70%! To nie jest jakaś kosmetyczna poprawka, to jest absolutna rewolucja dla stabilności całego ciała. A to wszystko prowadzi nas do poprawy kluczowego wskaźnika, jakim jest ekonomika biegu. Co to właściwie znaczy? Mówiąc najprościej, im lepsza ekonomika, tym mniej energii zużywamy, by biec szybciej i dłużej. Bieg staje się lżejszy, bardziej wydajny. Cały myk polega na budowie samego odważnika. Zobaczcie, w przeciwieństwie do hantli czy sztangi, jego środek ciężkości jest przesunięty. To sprawia, że ciało musi nieustannie pracować nad stabilizacją, angażując przy każdym, nawet najmniejszym ruchu, te głębokie mięśnie tułowia. Dobrze, czas na praktykę. Oto 3 absolutnie niezbędne ćwiczenia.
3 ruchy, które przyniosą biegaczom największe, realne korzyści. Zaczynamy od absolutnej podstawy, od króla ćwiczeń z ketlem, swingu oburącz. To jest ten fundamentalny ruch, od którego wszystko inne się zaczyna. No dobrze, ale dlaczego jest on tak ważny dla biegaczy? Po pierwsze, buduje eksplozywną siłę w biodrach, a to bezpośrednio przekłada się na mocniejsze odbicie przy każdym kroku. Po drugie, wzmacnia całą, często osłabioną tylną taśmę. A do tego wszystkiego to świetny trening cardio, który nie masakruje stawów. Tu absolutnie kluczowa jest technika. Trzeba pamiętać, to nie jest podnoszenie ciężaru rękami do góry. To potężny, dynamiczny wyprost w biodrach. Ramiona są tylko wahadłem. Całą robotę, całą moc generują pośladki i tył uda. Okej, ćwiczenie numer 2. Przysiad kielichowy, znamy jako goblet squat. To jest fantastyczny, wręcz genialny sposób na naukę prawidłowego wzorca przysiadu. Dla osób biegających to ćwiczenie jest fenomenalne. Dlaczego? Bo obciążenie trzymane z przodu naturalnie wymusza utrzymanie prostych pleców, co genialnie wzmacnia postawę. A co więcej, goblet squat rewelacyjnie poprawia mobilność bioder i kostek, a to jest przecież kluczowe dla efektywnego kroku biegowego. I na koniec ćwiczenie numer 3. Deska z wiosłowaniem. Oj, to jest prawdziwy test stabilności dla całego tułowia. Pomyślmy o tym. Podczas biegu nasz tułów nieustannie walczy z siłami skrętnymi. To ćwiczenie uczy mięśnie core, jak się im skutecznie opierać. A jaki jest efekt? Mniej zmarnowanej energii i, co bardzo ważne, mniejsze ryzyko garbienia się na długich dystansach, kiedy już dopada zmęczenie. Dobrze, mamy już narzędzia, teraz ostatnia kluczowa część. Zobaczmy, jak to wszystko połączyć w całość. Jak wpleść te ćwiczenia w plan, by siła realnie przełożyła się na szybkość. Spójrzmy na ten kontrast. Z jednej strony mamy typowy plan przeładowany bieganiem bez grama treningu siłowego. To jest prosta droga do przetrenowania i kontuzji. A z drugiej strony podejście zrównoważone. Mniej biegania, ale za to wyższej jakości, uzupełnione o 2 sesje siłowe i, co absolutnie kluczowe, dedykowany czas na regenerację. A jak to połączyć w praktyce? Otóż trening siłowy najlepiej jest robić w dni wolne od biegania, ewentualnie po bardzo lekkim truchcie. Wystarczą naprawdę nawet 2 20-minutowe sesje w tygodniu, żeby zobaczyć konkretne efekty. Ale najważniejsza zasada ze wszystkich brzmi: słuchajmy swojego organizmu i stawiajmy regenerację na pierwszym miejscu. I na koniec zostawiam wszystkich z pytaniem do przemyślenia. Czy to możliwe, że klucz do przełamania biegowych barier leży nie na leśnej ścieżce czy tartanie, a tuż obok, w postaci tego prostego, żeliwnego odważnika? Dziękuję za uwagę.